Święta, święta i po świętach jajka i pisanki odchodzą w zapomnienie, a dziś dość praktyczny pomysł. Najpierw 2 słowa, skąd on się w ogóle wziął. Nasza Julia z Inspirello jest estetką, lubi jak rzeczy pięknie wyglądają. Ostatnio pokazała mi zdjęcie z internetu. Na zdjęciu była toaletka, a na toaletce stała taka płaska muszla. Teoretycznie ozdoba, a praktycznie fajne miejsce na przechowywanie bieżącej biżuterii. Pokazała i powiedziała: o, takie coś by mi się przydało. Chwila zastanowienia, Julia wybrała sobie serduszko oraz papier ryżowy, który będzie jej idealnie do sypialni pasował. A potem to już tylko jedno popołudnie i serduszka na biżuterię są gotowe. Bardzo prosty projekt, więc właściwie nie muszę opowiadać, co na filmie robię, ale na wszelki wypadek kilka przydatnych rad. Nie wybierajcie jednego dużego wzoru, który trzeba przykleić w całości, bo będą same zmarszczki. Lepiej wybrać taką opcję jak ja, czyli na przykład dużo małych kwiatuszków. Klej do deku wybierajcie najlepiej matowy, ponieważ ten klasyczny z połyskiem czasami po przyklejeniu daje takie nieładne refleksy. No i wzór warto, żeby był na białym kolorze albo na prawie białym, tak jak u mnie. Bo moje bukieciki są na takim delikatnym ecru, ale to jeszcze nie przeszkadza. Z ciemnym tłem byłby duży kłopot. Dlaczego? Ponieważ papier ryżowy musimy podmalować na biało, żeby wydobyć kolory. Więc wyobraźcie sobie, że papier ryżowy podmalowuje na biało, a przestrzenie między papierem, no właśnie, dobranie odpowiedniego tła byłoby karkołomne. Nawet jeżeli tego nie widać, to serduszka od spodu wyglądają paskudnie. Ze względu na nalepiany na siebie papier ryżowy, ta powierzchnia jest nierówna i trzeba ją jakoś fajnie zagospodarować. Miałam na to 2 pomysły. Pierwszy taki, który właśnie realizuję, a drugi trochę bardziej skomplikowany. Chciałam cienką warstwę masy super lekkiej nalepić od dołu serduszka, a potem zrobić w niej wyciski. Może i byłby efekt wow, ale po pierwsze od spodu, czyli tego za bardzo nie widać, po drugie musiałabym się jednak troszkę bardziej namęczyć. Więc jak to zazwyczaj u mnie bywa, lenistwo zwyciężyło. Dół serduszek można zostawić w białym kolorze i to całkiem fajnie wygląda. Ale jak kogoś talent męczy, jak za szybko mi idzie, to pomyślałam, że namieszam troszkę kolorów i to miał być właśnie taki kolor pasujący do tła w tych kwiatkach. Wyszedł za ciemny, ale nic nie szkodzi. Ten matowy dół niezbyt pasował mi do całości, więc najpierw pokryłam go lakierem błyszczącym, a potem jeszcze te wszystkie wystające elementy przeciągnęłam pastą woskową złotą. Tak to ostatecznie wygląda i mam wrażenie, że daje lekko skórzany efekt. Brzegi serduszka wyglądają brzydko i wiedziałam, że tak będzie, w związku z tym był plan na ich wykończenie. Miało być mięciutko, miało być do sypialni, więc zastosowałam taką nietypową, puchatą wstążeczkę. Takie futerko na taśmie, tanioszka, a wygląda świetnie. Ale poleciałam z nią na bogato, bo dałam 2 warstwy. I jeszcze 2 duże chwosty. Środkową, srebrną, plastikową część przemalowałam na kolor pasujący do całości i ostatecznie moje serduszka do sypialni na biżuterię prezentują się tak. Co myślicie o tym pomyśle? Praktyczny, niepraktyczny? W każdym bądź razie niedrogi i szybko się go robi. I jest znakomity na taki niezobowiązujący, drobny prezent. Jak zwykle, jeżeli cokolwiek Wam się w filmie spodobało, to linki do produktów, których użyłam, znajdziecie w opisie wideo. Na kolejny film zapraszam za tydzień w niedzielę, a wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.